Nie było łatwo wrócić do pracy czy nikłego życia socjalnego. Szczerze to myślałem, że mi się to po prostu nie uda. Odzwyczaiłem się od pracy, rozmów z innymi czy rutyny. Jednak społeczeństwu niewiele trzeba. Wystarczy się ubrać, uśmiechnąć i udawać, że nic się nie dzieje. Udawać, że to wcale nie tak, że nie tak dawno byłem w stanie mierzyć do siebie z własnej broni. Nie uważam, że było to głupie. Miało to swoje znaczenie i swój cel. Miało mnie uwolnić od cierpienia wszechświata. Ale wszechświat postanowił zesłać Shirley. Szkoda tylko, że mimo okularów i tak jestem ślepy. Nigdy nie zwróciłem uwagi na to, że szczerze się o mnie troszczyła, a nawet, że dalej to robi. Chcąc, nie chcąc, to ona wyciągnęła mnie z tej monotonii rozpaczy. Gdybym nie uganiał się ze swoim chłopakiem, mogłabyś śmiało zostać... Nie no, o czym ty myślisz, chłopie? Jesteś zajęty, może samotny, ale dalej w związku. Mimo, że partner chyba tak nie uważa. Zawsze stawiam na swoim, bo jestem uparty. Ale ma rację. Tracę czasu ganiając się za nieznanym, zamiast pogodzić się z rzeczywistością, by iść do przodu. Przecież nie chcę skończyć jak Bridget. Tkwić w jednym latami, aż oszaleję. Nigdy nie robiłem tego, jak się od siebie różnimy, ale jakimś cudem jesteśmy tak podobni. A to znaczy byliśmy. Za to numery odpaliły kawał dobrej roboty. Mimo bycia tak irytującymi. Wstyd mi patrzeć im w oczy, wiedząc w jakim stanie mnie widzieli. Ale czasu nie cofnę. Jedyne co, to mogę udawać, aż uwierzę w te kłamstwa. Na tyle, by sytuacja się nie powtórzyła. Okazałem dużo słabości i skończyłem na dnie. Grunt, że teraz zrozumiałem, że muszę zrobić wszystko, by na nie nie wrócić. Bo drugiego razu mogę nie przeżyć. Nie przemęczaj się, szefie. Jeszcze chyba nie jestem w stanie się przemęczać. Niemniej jednak miło wrócić do swoich obowiązków. Zgadzam się, dobrze ci to zrobi. Wypalenie zawodowe również bywa uciążliwe, także uważaj. Robisz coś po pracy? W sumie to tak, obiecałem rodzicom, że w końcu ich odwiedzę. Nie robiłem tego jakiś czas, do tego mój ojciec ma urodziny. Szkoda. Chciałem zaproponować wypad do baru. No nic. Miłego spotkania w takim razie. Hej. O, hej. Dziękuję, że zgodziłaś się na spotkanie. Żaden problem. Jeśli ty byś o nie nie spytał, pewnie zrobiłabym to ja. Ale cieszę się, że wyszło to z twojej inicjatywy. Przepraszam. Nie chciałem postawić cię w takiej sytuacji. Nie wiedziałem, że zamierzasz do mnie przyjść. Olgierd, idziesz w złym kierunku z tymi przeprosinami. Cieszę się, że tam byłam i cieszę się, że zdążyłam. Racja. W takim razie przepraszam za całą sytuację. Za moją lekkomyślność, za twój strach. Nie wiem, co sobie w tamtym momencie myślałem, ale może po prostu w końcu przestałem to robić. Niezależnie jak było, nie powinienem cię wystawiać na taką próbę, stres czy emocje. W porządku, przyjmuję przeprosiny. Mimo, że uważam, że jedynie kogo powinieneś przeprosić, to siebie. Życie to cenny dar, a ty tak chciałeś się go łatwo pozbyć. To łatwe, to nie. Tak, pewnie masz rację. Nie chcę słuchać, jak mi przytakujesz. Chcę usłyszeć, co naprawdę myślisz i co naprawdę czujesz.
Słyszałam, że wróciłeś do pracy. Nie win, Aleksio. Raczej naturalne, że poinformował mnie o tym. Jak widać, również zadbałeś trochę o wygląd zewnętrzny. Z tym, że zachowujesz, jakby nic się nie stało. Może po prostu nie ma co roztrząsać. Obowiązki odwlekałem przez ostatnie 3 miesiące. Ktoś w końcu musiał się tym zająć. A więc co? Uważasz, że my też tak mamy o tym zapomnieć? Zapomnieć o tym, jak się do ciebie dobijałam? Jak widziałam cię z naładowanym pistoletem w ciemnym pokoju? Całkiem sam gotowy by... Wiem, że zjebałem. Obiecałem przecież, że już więcej niczego takiego nie będę próbować za waszymi plecami. Poważnie potrzebujesz pomocy, Olgierd. I to naprawdę nic złego. Nie potrzebuję żadnej pomocy. Powiedziałeś, że go kochałeś. O tym też zamierzamy zapomnieć? Nie byłem wtedy sobą. Nie wiem nawet, co wtedy mówiłem. Od tamten wieczór widzę jak przez mgłę. Wykrzyczałeś mi we łzach, że go kochałeś. Tego raczej mgła nie przysłania. Bądź ze mną szczery. Masz rację. Kochałem go. Był dla mnie najważniejszą osobą. O. Nie spodziewałam się tylko, że masz kogoś. Nie ukrywam. Trochę się zawiodłam. Zawiodłaś? Nieważne. Przeprosiny przyjmuję. Miło mi też, że powiedziałeś w końcu prawdę. Nie musisz się martwić. Zachowam wszystko dla siebie. Dziękuję. Muszę przyznać, że ma rację. Zamiatanie sprawy pod dywan niczego nie załatwi. Ale kto wie? Może moje kłamstwa będą na tyle wiarygodne, że zmanipuluję nimi samego siebie. Ślepo wierząc, że się trzymam. Kiedyś to zdawało się działać. Na tyle, że sam nie wiedziałem, jak się sypie. Problem w tym, że bardzo to męczące. Ona jednak przyznała i głośno powiedziała, że na nią to nie działa. Ach, ja za to jak debil wykrzyczałem jej, że go kochałem. Myślałem, że w takiej sytuacji to będzie najmniejsze zmartwienie, że raczej skupi się na innych aspektach. Teraz się już pewnie domyśliła, że to mój partner. Naprawdę lubię sobie komplikować życie. Chociaż gdyby tak się zastanowić, to on mi je skomplikował. No proszę, dawno się nie widzieliśmy. To prawda. To była jedna z naszych ulubionych miejscówek. Jak mawiał, jest tutaj najlepszy widok na niebo i gwiazdy nocą. Jest dzisiaj pochmurno. Fakt. Jak minęły święta? Naprawdę o to pytasz? Nie widzieliśmy się kawał czasu i... Jeśli musisz wiedzieć, to beznadziejnie. Kiedyś było nas tyle, a teraz? Spędziłam je jedynie zaszczon, popijając grzane wino i oglądając Kevina samego w domu. Chciałem wpaść, ale niestety nie mogłem. Raczej nie byłem w stanie. Rozumiem. Nie mam za złe. Powinnaś. Chcieliście dobrze, a ja was tak po prostu odepchnąłem. Zachowałeś się po ludzku. Od co stęsknione ze swoją drugą połówką gej. Ej no, bez takich. Ja tylko pluję faktami i ironią. Nie mamy ci za złe. To my źle postąpiłyśmy, okłamując cię tyle czasu. Chciałyśmy cię chronić, a wyszło z tego większe bagno. Nie chciałam cię obwiniać, kłócić się czy podnosić głosu. Wiem, ja też nie powinienem tego robić. Nie powinienem też tak się od was odcinać. Nie będę ukrywać, że to, że się odsunąłeś,
sprawiło, że poczułam się bardziej samotna. Najpierw Bridget, potem karnawal, no i jeszcze ty będący poza zasięgiem. Przypomniało mi to czasy, kiedy projekt klonowania dopiero co raczkował, a ja byłam jedynym dzieckiem w laboratorium. Jak zwykle wyszło więcej krzywdy niż byśmy chcieli, czyż nie? Racja, ale dobrze cię widzieć. Widzę, że miewasz się lepiej. Możemy uznać, że tak. Wiesz, w pewnym momencie moja intuicja podpowiadała mi jakieś czarne scenariusze. Nie chciałam być paranoiczką, nachodzić cię czy kontrolować. Wiem, że tego nie lubisz. Wiem, że niełatwo do ciebie dotrzeć czy rozgryźć, co chodzi ci po głowie. Więc wolałam dać ci moment, byś w swoim czasie pogodził się z obecną sytuacją. I za to dziękuję. Potrzebowałem tego czasu, by sobie to jakoś ułożyć. Nie Sądziłam, że będziemy jeszcze w stanie normalnie rozmawiać. Wiem, jestem chodzącą antyreklamą rozprzestrzeniającą wokół siebie tę aurę. Uwierz mi, ze samym sobą czasem nie chce mi się rozmawiać. Ja nie o tym, Olgierd. Bardziej mi chodzi o to, że znajomości czasem się rozchodzą. Niezależnie, czy tego chcemy, czy nie. Dobrze jednak wiedzieć, że mimo wszystko między nami jest tak plus minus okej. Pewnie, że tak. Dobrze cię widzieć po takim czasie. No tak, pracoholizm pełną parą, jednak myślałem, że dotyczy to wyłącznie sfery pracy, ale i tak nie licz, że szybko się odczepimy. Zaraz przychodzi nie zmienić Shirley. Naprawdę nie musicie się bawić w niańki. Radzę sobie. W każdym razie miło z tej strony. Chyba to tobie jest miło. Czy coś między wami ostatnio zaszło? Słucham. Tak mi się nasunęło, bo po spotkaniu z nią zaczęły wracać ci siły. Cóż, nic nadzwyczajnego. Spotkaliśmy się, kupiłem jej kawę i coś słodkiego do przekroczenia i porozmawialiśmy chwilę. Tylko rozmawialiście? Tak. A co niby mieliśmy twoim zdaniem robić? A bo ja wiem, grać w Scrabble. Po prostu rozmawialiśmy. Przeprosiłem ją, jak obiecałem. Zdaje mi się, że jesteśmy w dobrych stosunkach. Rozumiem. W takim razie już pójdę. Dziękuję, Aleksio. Jasne, szefie. Wracaj do zdrowia. Olgierd! Olgierd, gdzie ty jesteś? Udało się znaleźć świadka. Co się dzieje? Wspomniał, że podobno widział karnewala w okolicach stacji kolejowej. Co prawda nie jest to pewna informacja, bo ochroniarz jest w podeszłym wieku i już niewiele pamięta. To świetne wieści. Kojarzył, że widział kogoś takiego. Zapamiętał to podobno, bo był tam chwilę. Walił pięściami w ścianę. Więc ochroniarz go upomnił. Niebawem powinniśmy dostać nagranie z kamery, bo mogła coś złapać. Nie wiem, jak ci dziękować, Shirley. To naprawdę duży postęp w porównaniu do ostatnich tygodni. Wybacz, nie powinienem. No wiesz, nie miałabym nic przeciwko, gdyby częściej się to zdarzało. Może teraz uda się znaleźć kolejne fragmenty tej układanki. Chociaż nie do końca w to wierzyłem. Chyba po prostu przestałem. Czyli był w domu i kierował się w stronę... Dworca. Tak, wiem. Kierował w stronę dworca. Kamery uchwyciły jak... Jak wkurzony wali w ścianę. Może wkurzony, może smutny, a może naćpany walczył z własnym cieniem. Wybacz, ale naprawdę mnie irytujesz, wchodząc mi w co drugie słowo. Ja tylko dopowiadam fakty. Zdaję sobie sprawę, że masz je wryte jak mantrę, ale jeśli chcemy myśleć nad nową teorią, to potrzebne ci spojrzenie drugiej osoby na sytuację. Mój błąd. Może chcesz coś do picia? Nie, ja wolałabym się przewietrzyć. Już mnie głowa boli od tego wszystkiego.
Naprawdę chciałam dobrze, Olgierd. Coś nam po prostu umyka. W porządku, rozumiem frustrację. Byłoby miło, gdyby pojawiło się coś nowego, co daje większe znaczenie, ale dobre i to. Nie jesteś zły? Ucieszyłem się z nowego tropu, ale chyba trochę przestałem liczyć, że magicznie coś ruszy. Jesteś nazbyt spokojny. Co mam ci niby powiedzieć, Shirley? Gonimy za wskazówkami, których w sumie nie ma. Jak widać, same nas znajdują w losowych momentach. Po prostu chyba trzeba odpuścić. Odpuścić? Olgierd, niczego nie odpuszczamy. Shirley, jestem wszystkim wdzięczny za współpracę i poświęcony czas. Ale skoro po paru miesiącach jedyny przełom to kilkunastosekundowy fragment, który nijak nas kieruje do celu, to chyba po prostu znak, by zrezygnować. Nie jestem pewna, czy rezygnacja to dobre rozwiązanie. Cóż, czas pokaże.